pracowałeś w 30-osobowej organizacji, która doszła do 30 osób i potem przeskakujesz do tego globalnego gracza i tam wdrażasz się w te procedury bardzo złożone rzeczy. Masz oczywiście dostęp do globalnej wiedzy. Jakby chciałbym, żebyś tak ze swojej perspektywy powiedział, co dla ciebie oznaczało mentalnie to przejście. Ono pewnie nie stało się z dnia na dzień. I czy styl pracy bardzo się zmienił? Co jest plusem, a co jest minusem pracy w takiej dużej strukturze? To jest kilka pytań, bym powiedział. To zacznijmy od tego, jak się z tym poczułeś mentalnie, bo to jest, wydaje mi się, takie pierwsza intuicja. Część osób, które nas słucha, może się zastanawiać właśnie, nie wiem, ma małą agencję, czy programistyczną, czy UX-ową i na przykład, że chciałoby dołączyć do większej organizacji. Jak ty to przeszedłeś? Wiesz, to na pewno nie był łatwy proces i to był długi proces i wiesz, jakby mówi się o tym zarządzaniu zmianą, każdy się tego spodziewa, natomiast póki tego nie doświadczysz, to trochę nie wiesz, czym to się je pewnie, tak? Myślę, że nam zajęło minimum rok, myślę, że mniej więcej przez pierwszy rok to my nie za bardzo zajmowaliśmy się pracą. Robiliśmy oczywiście projekty, natomiast głównie zajmowaliśmy się integracją. I na bardzo, bardzo wielu poziomach. Oczywiście od takiej pewnie najbardziej podstawowych, procesowych integracji, takich, żeby po prostu to wszystko razem działało. Natomiast myślę, że największym wyzwaniem było poznanie siebie nawzajem. Tak, żeby zrozumieć tak naprawdę, jak działa taka duża organizacja właśnie jak Deloitte, jak działa ta nasza mała organizacja, połączyć i też, żeby ci ludzie wiedzieli mniej więcej, co kto robi w ogóle, tak? Tym bardziej, że my na tym etapie tak naprawdę nie byliśmy jedynym zespołem, który dołączył do Deloitte'a. To był wtedy cykl akwizycji, tak? Dołączyła wcześniej Stratosfera jako takie studio strategii, takie strategiczne, jeżeli chodzi o branding, o strategię marki, właśnie Digital One i to się wszystko nawzajem integrowało i to było jakby jedno tło. Co myślę, że dla tego naszego zespołu bardzo trudne i też należy, rozpatrując takie procesy, myślę, że należy spodziewać się też rotacji, tak? Jakby to jest oczywiste, że nie każdy z naszego zespołu pisał się w ogóle na tą transakcję, tak? Część osób przychodziło po prostu pracować w małym studiu, takim quasi-rodzinnym bym powiedział i nie do końca było zainteresowane. Część osób dołączyło, potem zmieniło, więc to był taki dosyć trudny proces. Jeżeli chodzi o mnie personalnie, to myślę, że ważnym aspektem akurat było to, że dosyć szybko zrozumieliśmy już na etapie jakby tego dołączania w ogóle i przed podejmowaniem decyzji, że akurat Deloitte jest taką firmą bardzo przedsiębiorczą. To jest firma partnerska, w której bardzo ważne jest takie podejście przedsiębiorcze i ona jest tak naprawdę firmą skupiającą bardzo ludzi, którzy mają trochę taki drive do rozwoju, do budowania rzeczy, do tworzenia, wymyślania rzeczy i ja od początku gdzieś tam wiedzieliśmy z Hubertem, że jeżeli tylko będziemy jakiś pomysł na to, jak chcemy działać, to de facto będziemy dalej taką firmę swego rodzaju w dużej firmie prowadzili. Tak faktycznie jest. Ja nie mówię, że to jest łatwe, natomiast myślę, że to mi się pozwoliło w tej firmie po pierwsze gdzieś tam zadomowić w pewnym sensie, zrozumieć, jak mogę działać i zaplanować swój taki własny osobisty rozwój. Tak? Czyli ja ciągle de facto myślę o tym, w jaki sposób działam w kategorii prowadzenia własnej firmy. Mam własny, w sensie to nie jest mój własny zespół, bo oczywiście bardzo ważne jest to, żeby to było zintegrowane, ale w pewnym sensie jakby patrzysz na ten swój biznes tak samo, tak? Musisz patrzeć na marketing, na sprzedaż, czyli coś, co w własnej firmie jest crème de la crème, musisz to robić. Masz zespół, który rekrutujesz, który rozwijasz, który starasz się rosnąć, masz zarządzanie projektami i finanse, takie tak naprawdę prowadzenie firmy, tylko w ramach większej struktury. Więc pod tym względem myślę, że w pewnym sensie się niewiele zmieniło. Tak? Ciągle jakby, to nie jest tak, że mi ktoś nagle wysyła rano tabelkę i mówi, a dzisiaj będziesz robił to. To się w ogóle nie dzieje, to znaczy ja sam ustalam, co robię, tylko na początku, jakby jest kwestia ustalenia tego, jak to się ma do wspólnej strategii. Bo chyba te firmy w Wielkiej Czwórce w większości, tak, to są firmy oparte o partnerów, tak, którzy mają przynosić biznes, którzy mają biznes rozwijać, pilnować też kosztów w większości alokacji ludzi, żeby mieli co robić, żeby zamiast tylko poświęcać czas na własny rozwój mogli pracować dla firmy, prawda? Tak to historycznie w firmach partnerskich jest skonstruowane, bo jakby model firmy partnerskiej to nie jest tylko i wyłącznie Wielka Czwórka. Tak samo w pewnym sensie bardzo podobnie są skonstruowane firmy prawnicze, bardzo wiele firm architektonicznych,
gdzie faktycznie partner, który dołącza z jakimś takim określonym biznesem, jest odpowiedzialny za ten inkrementalny wzrost. Natomiast warto się zastanowić też, jakie są ograniczenia tego, tak? No bo jeżeli będziesz tylko i wyłącznie rozwijał biznes w taki sposób, no to koniec końców wylądujesz z takim królestwem, które jest sumą małych księstw. Taką konfederacją. ASECO lubi mówić o sobie, że oni są konfederacją różnych firm. Tak, no i to jest dokładnie tak. I wiesz, to jest do pewnego momentu dobre i to daje pewną taką przewidywalność biznesu. Natomiast jeżeli chcesz budować biznes, który jest skalowalny i który przede wszystkim się opiera na dostarczaniu wartości takiej całościowej, to ma swoje ograniczenia, bo koniec końców będziesz miał, wiesz, sumę, nie wiem, 150-osobowych państewek. No i te państewka na pewnym etapie, po pierwsze, nie będą ze sobą super współpracować, być może nawet będą ze sobą konkurować. Tak? Więc to przed jakim stoisz potem wyzwaniem, to jest jak zbudować strukturę, która będzie nastawiona na współpracę. I właśnie to jest coś, nad czym my w Deloitte Digital bardzo mocno pracujemy, że jest nas tych partnerów, no do tej pory było 3, w tej chwili już pracujemy bardzo mocno nad zwiększeniem tej liczby, ale zakładając, że stanie 3, 5, 7 osób, to jak stworzyć strukturę, która nie będzie miała 100 osób, tylko będzie miała 300-500, prawda? No i to, co nam się udało zrobić, to mieliśmy taki duży moment zmiany, kiedy Janek Michalski objął jakby leadership właśnie na Deloitte Digital, to już było, 4 lata temu. I wtedy jak usiedliśmy do stołu, no to byłem ja, Janek i Ola Bielan jako właśnie taka trójka i Bartek Bobczyński jako taka 4 liderów i wtedy cała nasza struktura miała, nie wiem, 120-130 osób mniej więcej. W tej chwili mamy ich tylko oczywiście w Polsce. W tej chwili mamy ponad 350 osób już w tej chwili w 8 krajach. Tak? I to jest tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że właśnie stworzyliśmy i procedury, ale przede wszystkim poczucie, że gramy do jednej bramki. Tak? Jesteśmy niby niezależnymi partnerami, niby jakby mamy te małe swoje biznesy, ale po prostu od razu założyliśmy, że to ma się udać i jeżeli chcemy jakby tą organizację rosnąć i stworzyć miejsce dla ludzi, żeby się mogli rozwijać, to tylko i wyłącznie współpraca jest do tego jakby właściwym narzędziem. Co myślę, że warto dodać, nie zawsze jest łatwe, bo mówisz, że doradzacie na przykład w zakresie różnych narzędzi, tak? Bo jakby przewaga tego, co robi Deloitte jest taka, że wasze doradztwo jest takie, że wy nie jesteście partnerem tylko Salesforce'a na przykład w zakresie marketing automation, tylko czasem mówicie, chcesz Salesforce, bo tu są takie zalety i takie wady, a jeżeli chcesz do innych rozwiązań, to weź inne rozwiązania. I to jest, dla mnie to jest wielka przewaga, tak, jako globalnego klienta, że nie czuję, że ktoś mi tutaj coś narzuca, tylko dopasowuje to do moich potrzeb. I to oznacza, chcąc nie chcąc, że zawsze pojawiają się jakieś lekkie preferencje, tarcia, czy po stronie klienta, czy po stronie właśnie partnera, bo partner już ma na przykład wdrożył 2 razy Salesforce'a, więc chciałby na przykład po raz 3, bo już wie, jak to zrobić, tak? I to jest nieuniknione, prawda?